Jest takie miasto, gdzie zamkowe końskie schody nie dla koni były przeznaczone. Swoje dzieła tworzył śląski Rembrandt i mieszkał romantyczny Kat, choć nie mógł on zabrać swojej wybranki nad to malownicze jezioro. Zwiedzamy Otmuchów. Początki miasta są związane z zamkiem wzniesionym na wzgórzu. Zbudowany został na miejscu wcześniejszego ogrodu, od którego najprawdopodobniej nazwa Otmuchów pochodzi. XIX-wieczny niemiecki językoznawca tłumaczy ją jako ciemny las, zamek w kniejach. Jest to zamek biskupi, bo od XIII stulecia do hierarchów kościelnych ziemie te należały. Jeden z biskupów, Filip von Zinzendorf, nakazał w XVIII wieku wybudować szerokie schody, zwane końskimi. Nazwa jest jednak myląca, bo nie dla wierzchowców zostały one stworzone. Biskup ten chorował na podagrę, częste zapalenie stawów i był noszony w lektyce. Stąd szeroka klatka schodowa i mniej strome stopnie. Na gotyckim zamku w Otmuchowie zachowały się dwie sale śmierci. Jesteśmy w jednej z nich, to cela głodowa. Na ścianach zobaczyć można inskrypcje wyryte paznokciem przez biedaków, którzy zostali tutaj zamknięci. Niektóre z nich są bardzo dobrze widoczne, z motywami religijnymi, a inne ledwo rozpoznawalne. Druga sala śmierci to zapadnia, do niej niestety nie wejdziemy, ale to ciekawe miejsce, gdzie jest ruchomy kwadrat na podłodze i po słowach możesz iść wolno. Delikwent spadał w przepaść i nadziewał się na zaostrzone żerdzie. Bardzo żałujemy, że takie ciekawostki nie są udostępnione turystom. Cele znajdują się w wieży zamkowej, która kiedyś pełniła tylko funkcje więzienne, dlatego była odseparowana od zamku. Mrocznymi zakamarkami i drewnianymi schodami dostaliśmy się na wieżę widokową, która jest jedynym fragmentem dostępnym obecnie na zamku. Podziwiać z niej można cudny widok na góry i jezioro Otmuchowskie. Te widoczne na horyzoncie góry to Sudety, które jeszcze lepiej się prezentują z brzegów jeziora. Jeszcze do niego dojedziemy. W trakcie wojen śląskich Otmuchów przejęli Prusacy. Zamek wtedy bardzo ucierpiał. Władza biskupów, choć ograniczona, przetrwała do 1810 roku, kiedy to nastąpiła sekularyzacja ich majątków. Wkrótce oddano zamek von Humboldtowi. Nazwisko brzmi pewnie znajomo i słusznie, bo po słynnym podróżniku nazwano rzekę, zatokę, hrabstwo i prąd morski, a nawet planetoidę. Ale to nie o Aleksandra tu chodzi, a o jego brata Wilhelma, który był pruskim ministrem. Podróżnik Aleksander pewnie nieraz wpadał do niego w odwiedziny, bo to on założył przylegający do warowni park. Od lat 20. XX wieku budowlą włada gmina. I tu taki nasz apel o remont. Ostatnia renowacja to lata 70. XX stulecia. Wtedy odsłonięto te wspaniałe ozdoby okienne. Dziś wraz z tynkiem powoli przemijają. Warownia to jedna z perełek okolicy, ale trochę jest tak, że jej piękna trzeba się doszukiwać w wyobraźni i opowieściach. Jeżeli też tak sądzisz, zostaw łapkę w górę. Na zamku czeka też gościniec i restauracja, ma bardzo dobre opinie i wysokie oceny, dlatego się skusiliśmy. Wnętrze nas nie specjalnie zachwyciło, dlatego usiedliśmy na tarasie, który o tej porze roku jest śliczny. Ja sobie zamówiłam kotlet po otmuchowsku, a Łukasz ma szwajcara. Jedzenie, choć niezbyt wyszukane, to przyznamy, że smaczne. Napełnieni energią przeszliśmy na pobliski rynek. Zdobi go piękny, XVI-wieczny ratusz. Charakterystyczne ozdoby z graffito, które odtworzono w XX wieku, podkreślają jego renesansowy charakter. Unikatem jest narożny zegar słoneczny. Według legendy zrobił go sam Paracelsus, zwany ojcem nowożytnej medycyny.
Jednak to tylko legenda, bo nie mógł go wykonać, gdyż powstał on za czasów biskupa Marcina Gersmana, gdy ten wcześniejszy już nie żył. Rynek, choć niewielki, jest bardzo przyjemny. Zaparkowane samochody psują trochę ogólny odbiór, ale z drugiej strony palmy dodają atmosfery lata i optymizmu. Wzrok sam biegnie ku ładnej świątyni, stojącej pośród kolorowego kwiecia. Otmuchów przez wieki należał do biskupów wrocławskich i takiej też fundacji jest ten okazały kościół pokolegiacki świętego Mikołaja. Wnętrze kościoła nazywane jest perłą śląskiej architektury. Freski malował tu nadworny malarz króla Jana III Sobieskiego, Karol Dankwart. To jeden z najpiękniejszych barokowych wystrojów w regionie. W świątyni znajduje się sporo obrazów Michaela Wilmana, nazywanego śląskim Rembrandtem, m.in. w tym ołtarzu za mną świętego Jana Chrzciciela. Zdecydowanie polecamy wstąpić tutaj, bo świątynne ozdoby robią spore wrażenie. Tymczasem z dala od centrum jedziemy podziwiać inne nietuzinkowe dzieło z romantyczną opowieścią. Za mną otmuchowska ciekawostka, czyli pomnik żony kata. Czy kat kojarzy Wam się z kimś romantycznym i miłym? Chyba taki był ten kat, skoro wystawił pomnik swojej żonie kilkadziesiąt lat po tym, gdy zmarła w efekcie zarazy. Ta historia jest wyryta na pomniku. Prawdziwa niemiecka inskrypcja mówiąca o tym znajduje się teraz z tyłu pomnika, a z przodu widnieje święty roch, który chronił od zarazy właśnie. Dlaczego pomnik jest tyłem do przodu? Tłumaczy to nam spotkany mieszkaniec. Stało się to, gdy Śląsk wrócił do Polski. Ponoć nie chciano czytać niemieckich napisów, ale też niszczyć sakralnych obiektów, a za taki uchodziła kapliczka świętego Rocha. Wspominaliśmy o jeziorze i właśnie do niego docieramy. Jest on świeżynką w porównaniu do zabytkowego Otmuchowa, bo zalano go w XX wieku. Jest to głównie zbiornik retencyjny i wody pitnej, więc plaż jest tutaj mało. Ma za to inne zalety, na przykład spacerowy wał od południa, ale i lubianą w okolicy ciekawostkę. Na południowym brzegu jeziora Otmuchowskiego jest miejscowość Ścibórz, a w niej taka świetna knajpka o nazwie Statek, gdzie specjalnością są rybki. Warto tutaj ich skosztować, ale jako że my jesteśmy po obiedzie, to skusiliśmy się na deser, a że jest niemożebny upał, to kawa mrożona robi świetnie swoją robotę. Przyjechaliśmy na północny brzeg jeziora Otmuchowskiego. Jesteśmy przy Sandaczu. Typowej plaży tutaj nie ma, ale miejsce jest bardzo urokliwe. Ślicznie to wygląda. Góry w tle, jezioro przed nami. I gdyby było choć troszkę później, to już zaczynałby nam się rysować piękny zachód słońca. W ośrodku tym w sezonie letnim można nauczyć się żeglować lub wykupić nocleg. No i oczywiście poobcować z pięknym widokiem. Sudecki horyzont otwierają Góry Opawskie z Biskupią Kopą, przez czeskie Jesioniki i Śnieżnik, aż po Góry Bardzkie i Sobie. Zostaje nam zaprosić się na film o zimowych Górach Opawskich i pozdrowić, zapraszając do Otmuchowa.